Jednocześnie kolorowe i szare od kurzu uliczki Katmandu tworzą chyba najlepsze tło dla filmów i zdjęć, jakie dotąd widziałem. Ale tak naprawdę pierwszy plan wypełniają tu ludzie. Będąc na miejscu, postanawiam przyjrzeć się ich obyczajom bliżej. A zwłaszcza jednemu z najbardziej tajemniczych i szokujących wierzeń, o jakich słyszałem. Sam nawet nie spodziewam się, z jak bliska będzie mi dane się przyjrzeć. Ale na początek spójrzmy na wszystko z góry. A konkretnie z wysokości podobno 365 kamiennych schodów. 297, 298, 299, 300. Coś mi się to ściema wydaje, bo tak na oko to w połowie drogi gdzieś jest. Niniejszym przypuściłem ten heroiczny atak szczytowy na himalajskie schody, aby przywitać się z wami w miejscu szczególnym. To jest przy 1600-letniej, chyba tak się mówi, stupie Swayambunat. Stupa, jak to stupa, ma to do siebie, że nie mieści się w kadrze i służy do tego, aby buddyści oraz turyści chodzili sobie wokół niej w kółko, licząc, że dzięki temu spełnią się ich życzenia. A ja, z tego co widzę, to chyba idę odwrotnie niż wszyscy. To... Dobra, teraz muszę iść odkręcić, bo mi się życzenia na odwrót spełnią. Excuse me, what is this? This is a white lime. For painting. Yeah. For the painting on stupa. For painting of the stupa. Patrzcie, jakie zmyślne. Tutaj mamy taki specjalny dołek z wybielaczem do stóp. Wzgórze Swayambunat uosabia wszystko, co charakterystyczne dla Nepalu. Majaczące w oddali góry, horyzont pokryty pyłem, turystyka zmieszana z lokalnym życiem. A wszystko, czego przeznaczenia nie znamy, bez zawahania możemy nazwać modlitewnym. Modlitewne flagi, modlitewne dzwony, misy i młynki modlitewne. Ale śmieszny pies modlitewny. Stupa stupą, ale wdrapałem się tutaj głównie po to, aby zwrócić waszą uwagę na mieszankę religijno-kulturową obecną tutaj w Nepalu, ponieważ sądząc po obiektach sakralnych, pośród których królują stupy i świątynie buddyjskie, można by odnieść wrażenie, iż Nepal jest krajem głównie buddyjskim i ja też, zanim tu przyjechałem, miałem takie o nim wyobrażenie. Natomiast, co się okazuje, jedynie około 10% mieszkańców stanowią buddyści, natomiast ponad 80 to hinduiści i tam około 10 pozostałych. Co ciekawe, wyznawcy różnych religii często dzielą tu ze sobą świątynie i święta, a swoje rytuały odprawiają wspólnie. Te panie, które tu widzimy, to ewidentnie wyznawczynie hinduizmu. Co warte podkreślenia, wszystkie te obecne tutaj od setek lat tradycje, obrządki są wciąż żywe, nie stanowią tylko elementu dekoracyjnego albo jakiejś wystawy w muzeum, tylko stanowią ciągle ważną
część życia codziennego mieszkańców. Ładnie było, co nie? Planeta małp. What is mobile? Przechadzając się ulicami stolicy, trudno nie trafić na odbywający się akurat jeden z festiwali religijnych. To zapach kadzideł, odgłosy modlitw i niezliczona ilość świątyń i obiektów kultu tworzą całą mistyczną atmosferę tego miejsca. Jednak trudno wyobrazić sobie bardziej niecodzienny obiekt kultu niż żywy człowiek, a konkretnie mała dziewczynka. Tradycja Kumari, czyli czczenia kilkuletnich dziewczynek jako żywe boginie, występuje od wieków wyłącznie na terenie Doliny Katmandu. Wizerunki Kumari to jedna z ikon Nepalu, którą znajdziemy na pocztówkach, obrazach i pamiątkach. Ale zobaczyć prawdziwą Kumari na żywo nie jest łatwo. Tajemniczości żywym boginiom dodaje fakt, że prawie nigdy nie opuszczają pałaców. A nawet jeśli mamy szczęście zobaczyć którąś z nich osobiście, zabronione jest robienie im zdjęć. Poznany na jednym z festiwali miejscowy fotoreporter Sunil zaprasza mnie na Plac Królewski Durbar Square, gdzie organizuje wystawę fotografii. Postanawiam zapytać go o Kumari. तीनवटा फरक फरक विषयहरू एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत किन छन् ठेकेदारको काम कसो छ प्राकृतिक नरसंसार भयो भाइ एक जाँच दिएको त्यो काम गर्ने कालीहरूलाई बाहेक अरूलाई छुट्दैन नि Lepiej bym tego sam nie ujął. Kumari, we worship as her as a living goddess because still the century has been come from the 21st century, but still we people, we Nepali, believe that there is a living goddess that is Kumari. The Kumari, especially the Kathmandu Kumari, it is resides in the Basantapur, the Kumari God. This one is the Kumari God, that one, the red color one, yes, Kumari God. And the Kumari, especially, it is believed that it is the incarnation of Goddess Taleju, yes, Goddess Taleju. So that's why even though the king, when there was a royal family, at the time the king also worship or take the blessings from the Kumari, and we also. But it's not easy to meet her. Yes, the royal Kumari, it's not easy to meet, but yes, she will come 5 times once in a year, 5 times. So at the time, if you are lucky, then you can meet her, and there is a chances that when you visit to the Kumari Chowk and you stay for some times, then she comes out from the window and give a view to you. O zachodzie słońca wracam pod Kumari Gar. Co ciekawe, bogini Kumari oddają cześć zarówno... Co ciekawe, bogini Kumari oddają cześć zarówno buddyści, jak i hinduiści. Takich Kumari, czyli tych małych dziewczynek uznawanych za boginie, jest w Dolinie Katmandu 12, ale ta najgłówniejsza, nazywana Kumari Królewską, mieszka właśnie w tym budynku w centrum Katmandu. Jak mówił Sunil, Kumari jest wcieleniem nepalskiej bogini Taleju, której świątynia wznosi się przy samym wejściu na Plac Królewski. Kumari pojawia się poza murami pałacu wyłącznie przy okazji procesji religijnych, jednak także wtedy nie może stąpać po ziemi, no bo jak to tak, żeby bogini własnymi nogami chodziła po ziemi, jeszcze w co wdepnie, na co jej to? Bogini wciela się w ciało dziewczynki, kiedy ta ma kilka lat, między 3 a 6 około, i zamieszkuje ją sobie aż do czasu, kiedy pierwszy raz dziewczynka zacznie krwawić. Co u dziewczynek występuje naturalnie w wieku kilkunastu lat, ale i bez tego, jak się na przykład skaleczy, no to też, żeby tak bogini w takiej pokaleczonej mieszkała, nie bardzo. Kiedy dojdzie do krwawienia, bogini opuszcza ciało Kumari.
Żeby wybrać nową Kumari, buddyjscy kapłani typują kandydatki spośród dziewczynek w odpowiednim wieku, pochodzących z rodu Shakya, które następnie badane są pod kątem przeszłych skaleczeń i ogólnego zdrowia, a także ocenia się, na ile ich cechy odpowiadają tak zwanym 32 doskonałościom. Ja już całej tej listy nie pamiętam, ale najbardziej podobała mi się doskonałość rzęsy jak u krowy i głos jak u kaczki. Jak już grupa dziewczynek przejdzie te wstępne badania, to poddawana jest mrocznym, owianym złą sławą testom, kiedy podobno według legendy te kandydatki zamykane są w ciemnym pomieszczeniu, gdzie mężczyźni z demonicznymi maskami odprawiają jakieś przerażające tańce, a wokół nich leżą urżnięte, jeszcze krwawiące głowy różnych zwierząt i która w takiej sytuacji się nie popłacze, no to co jak co, no ale to już w jej ciele, no to musi mieszkać bogini. Patrzcie, fura Kumari, którą jest wynoszona na te procesje pewnie. Przechodząc przez te drzwi, o te, możemy łudzić się, iż będzie dane nam zobaczyć Kumari we własnej osobie. W tych okienkach istnieje ponoć właśnie ten cień szansy na zobaczenie Kumari, a ci wszyscy ludzie zebrali się tutaj, aby się do niej modlić i liczyć, że akurat uśmiechnie się do nich szczęście i zobaczą Kumari przemykającą gdzieś tam po balkonie. Słychać było zza ściany jakiś dziecięcy wrzask. Miejmy nadzieję, że się nie skaleczyła. Ha? Wierzcie lub nie, ale pokazałaś ta dziewczynka na jakieś 3 sekundy. Dlatego tłum może teraz opuścić dziedziniec usatysfakcjonowany, ale wcześniej było ogłoszone, żeby pochować wszystkie sprzęty nagrywające i czujnie pilnowali, więc musicie mi uwierzyć na słowo. A, póki co pozwiedzam sobie Plac Królewski, bo w sumie ładnie tu, choć też widać, że dużo budynków poniszczonych. W międzyczasie dostaję upragnioną odpowiedź na wiadomość, którą wysłałem jeszcze podczas mojego pierwszego pobytu w Nepalu. Już wtedy, bez większych nadziei, próbowałem skontaktować się z osobą, która o tradycji Kumari wie prawdopodobnie więcej niż ktokolwiek na świecie. Odpowiedź okazuje się bardzo życzliwa, a przede wszystkim zawiera kluczową informację. Widzimy się w niedzielę o 8:00 w Patan. Świątynia z funkcją sklepu galanteryjnego. Proszę Państwa, godzina jest tutaj przesunięta o 4 godziny i 45 minut względem czasu środkowoeuropejskiego. Do czego zmierzam? Że o ile większość stref czasowych przesuwa się o 1 godzinę, czasem są takie dziwolągi jak Indie, które mają przesunięcie o połówkę godziny, ale żeby o ileś tam i 45 minut, czegoś takiego nie ma na świecie nigdzie indziej. W oczekiwaniu na niedzielę postanawiam pozwiedzać okolice. Stolica Nepalu może pochwalić się największą na świecie stupą. Mierzącą 36 metrów, Bodhnath stupa. Jest. Oh, it's nice. Thank you. Thank you too. Ludzie myślą, że jestem taki rozmodlony, a ja łażę w kółko tak jak oni, tylko że ja po prostu się rozglądam za czymś dobrym do jedzenia.
O, samolot leci nad stupą. Bakłażan faszerowany mięsem i zapiekany w cieście z chili, warzywami. Ile zapłacę? 3 dychy gdzieś za wszystko. Jako że większość mieszkańców kraju wyznaje hinduizm, także w Katmandu możemy obserwować znany już z indyjskiego Varanasi rytuał palenia zwłok nad świętą rzeką. Nihil nowi dla nas, ale tutaj jakoś tak bardziej kameralnie powiedziałbym. Mimo mniejszego rozmachu niż w Indiach nad Gangesem, palenie ciał przy świątyni Pashupatinath w Katmandu robi na mnie o wiele większe wrażenie. A to głównie za sprawą emocjonalnych reakcji rodzin zmarłych. Tu mam akrobatów zawodowych. Teraz muszę im zaprezentować nagranie z ich popisów. Kiedy nadchodzi niedziela, wcześnie rano łapię taksówkę do Patan, miasta na obrzeżach Katmandu, znanego również pod nazwą Lalitpur. A jeśli nie dość byłoby wam jeszcze placów królewskich, to dziś zapraszam na takowy w miasteczku Patan, zwanym Lalitpur. Jednak nasza obecność tutaj nie jest podyktowana chęcią zwiedzania zabytków, chociaż to może też przy okazji. Nieopodal Placu Królewskiego, w drzwiach niepozornego budynku, czeka na mnie osoba, na której spotkanie wyczekiwałem. Niewiele wcześniej pod tym samym adresem gościli reporterzy stacji BBC, która w 2016 roku umieściła moją rozmówczynię na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. My name is Janita Bajracharya and I'm 27. So I'm currently not a student. Actually, I already graduated in Masters as finance, and now I'm working as a credit analyst in an Australian mortgage company. Dzisiaj Chanira prowadzi normalne życie, ale w dzieciństwie jej codzienność wyglądała nieco odmiennie. I was one of the living goddesses, like Kumari. It's a very unique culture in Nepal. Kumaris are basically little girls who are worshipped as the incarnation of a Hindu goddess. Życie Kumari odrobinę różni się w poszczególnych miastach, gdzie ta tradycja jest obecna. The main one, she's from Kathmandu. The Kathmandu is the capital of Nepal, and she is the royal Kumari. And she's the most important Kumari because I think she is the most revered one, most popular one. And then the second most important is from Patan, which I was. So she's also like similarly to the Kathmandu. She lives in a Kumari car, but she can live with her own family. That's the difference there. And these two Kumaris are the full-time Kumaris. Like they cannot, like when they are the Kumari for the entire time, she cannot leave her house. Pałac Kumari w Patanie sprawia wrażenie o wiele bardziej gościnnego niż ten w Katmandu. Zasady panujące tutaj w Pałacu Kumari w Lalitpurze nie są aż tak restrykcyjne jak w Kumari Gar w Katmandu, gdzie Kumari nie można zobaczyć nigdy poza tym, jak czasem wyjdzie do okienka i ewentualnie na świętach religijnych. Tutaj Kumari można normalnie odwiedzić. Mam okazję zamienić słowo z matką aktualnej Kumari, a nawet zobaczyć się twarzą w twarz z samą boginią. Niestety rozmowa z nią ani nagrywanie jej tutaj także nie są dozwolone. So once you become a Kumari, your lifestyle will be completely different. Like you have to stay inside the house. People will come to you, get to see you, get your blessings, but you cannot go outside. You're just as a goddess. So you don't have a normal life. I was
chosen when I was 5 years old, and I stopped when I was 15, so almost like 9.5, 10 years as a living goddess. And I was one of the lucky Kumaris because I could get, educated inside the house. There was one teacher who could come to me and he could like take classes 2 or 3 hours a day. And in the morning, it was more like so many people coming to you every day to get your blessings. And in the evening, you had tuitions and more like you can play with your cousins or friends, close relatives who can come to you. Apart from that, you don't have that much exposure to the world outside. O ile cała historia brzmi jak bardzo niecodzienny sposób spędzenia dzieciństwa w imię wielowiekowej tradycji, o tyle szczegóły z życia Kumari wydają się naprawdę osobliwe, a czasem mroczne. Postanawiam zweryfikować, ile w tym prawdy. Kumari selection, if you read in magazines or sometime in some videos, you may read that she is locked in a dark room with so many buffalo heads and animals sacrificed, with scary masks and people dancing to scare her, and she will be inside the room whole night. But this is just a myth. This is not true at all. I think this selection process is based on all the rituals. Like, it's not anything like scaring the child or something. We believe that Nepali people, the priest, they can still invite the goddess in the child. So during the selection, they perform some rituals. So they technically like invite the goddess in the girls' bodies. In my time, there were 7 or 8 little girls who were eligible to become the Kumari, and the priests were performing some rituals. And with the power of those rituals, what happens is the one was being liked by the goddess will start showing some different signs, like her eyes may roll, or maybe her face will appear red, or maybe she can show some gestures as a goddess, and everyone there will know that she's being possessed. Whereas the others who's not liked by the goddess, they start crying, and they are forwarded to the next round. In the next round, there's a wife of that priest who will take us to the room, and she will take off our clothes to see like if we have any scars, any cuts, wounds, or birthmarks that can disqualify us. So basically, there are 32 perfections that are described in our books. If you see it, it would include something as voice as clear as that of ducks, thighs as that of deers, chest as that of lions, eyelashes as that of cows. But I believe all of these are just an example of how a perfect person should look like. Wierzenia wierzeniami, ale z życiem Chaniry wiąże się historia tak niewiarygodna, że można by uznać ją za kolejny mit. Gdyby nie to, że wydarzyła się naprawdę. Do you cry often? No. I hope so. Nepalczycy wierzą, że Kumari jest opiekunką kraju, a jej płacz zwiastuje nieszczęście. Będąc boginią, Chanira płakała tylko raz, w 2001 roku. When I was Kumari, it had only been 3 months that I was chosen as a goddess, and one day I suddenly started crying for no reason at all, and my mom thought that she was okay missing the world from outside, and she had been locked inside for like 3 months, so that's why she's crying. So my mom tried to console me with all the gifts, toys, and whatever was possible, but I did not stop crying, and I cried continuously for like 4 days. And people who saw me crying, there were devotees, so many people coming to see me, and they were saying that, okay, Kumari is crying, so this means something bad is really going to happen. And on the 4th day, that actually happened. Tamtego dnia, 1 czerwca 2001 roku, ówczesny król Nepalu gościł w pałacu członków bliższej i dalszej rodziny. Dla 10 z nich, łącznie z królem, ta kolacja miała okazać się ostatnią w życiu. Według oficjalnej wersji wydarzeń za masakrę rodziny królewskiej miał ponoć odpowiadać syn króla, następca tronu. And after hearing that news, I stopped crying, and I said that, okay, my duty is over. Tron objął brat zamordowanego króla, który akurat nie zjawił się na tamtej kolacji. Powszechny szok i brak zaufania do nowego władcy doprowadziły do obalenia całej monarchii 7 lat później. So, I wish you never cry again. Thank you. And always be I happy, don't have all the that best power for you. anymore. I don't have that power anymore. Co jednak dzieje się po tym, kiedy już taka dziewczynka zacznie krwawić i zastępowana jest przez nową Kumari? Otóż, jak gdyby nigdy nic, wraca do rodzinnego domu i musi prowadzić zwykłe życie, takie jak każdy.
Mimo że proces przejścia między życiem jako bogini, a życiem normalnej dziewczyny zdaje się nie należeć do najłatwiejszych. Chanira ukończyła studia na Uniwersytecie w Katmandu i z powodzeniem wykonuje pracę jako analityk kredytowy. Was it difficult? It was, yes, it was, because for 10 years I was a Kumari for a longer time, and for 10 years you are just the goddess. So people treat you very differently. Like they treat you very nicely. Your all the wishes and demands are fulfilled, and even your parents, they treat you not as their daughter but as a goddess. So many people coming to see you, so much of respect. But the day you stop, you have to be normal. And at that time, you don't know what a normal life is like. So you had been that much respected all your life, and then suddenly one day you lose that respect, you lose that status and everything. For the first time when I had to walk in the streets, I felt really uncomfortable because I needed my parents to hold my hand and teach me how to walk at the age of 15. Like as a goddess, I was into the positive world where everyone treated very nice, and suddenly you go outside and people are so rude, and that was like, what? That's very different. Chanira stała się jedną z pionierek edukacji wśród Kumari. Od 12:30 do 13:45 szkoła. O, za długo to nie trwa ta szkoła, trzeba powiedzieć. Yeah, but I think education helped you. After that you continued, you finished your studies. Yeah, that was one of the best things that happened. Like in the past, Kumaris were never educated because people believe that, okay, she's a goddess herself and no one would dare to teach a goddess because they feel that, okay, if someone tries to teach a goddess, they will face misfortune or they will face bad luck or something. Dzięki niej i jej historii, przyszłość tej niezwykłej tradycji wciąż rysuje się w jasnych barwach we współczesnym świecie. Did you like to be Kumari? I really enjoyed being one because Do you miss it? yes, I do. I do miss it. Like it was an honor to, you know, be that center of attraction and have the status as equal to that of God. It's a very different world. Like you get so much respect and people are coming to see just to get a glance of you, and people think that you are the good luck, that you can solve the problems in the life. So it's like being a, you know, like an angel. So it was really honored feeling that to have. I did not even miss anything from the outside, you know. Rozmowa z Chanirą uświadamia mi, że bez względu na to, skąd pochodzimy, w jakim języku mówimy i jak zostaliśmy wychowani, pewne rzeczy pozostają uniwersalne dla wszystkich ludzi. Nawet jeśli niektórzy z nich byli kiedyś bogami. Do you like to travel? Yes, I do, and I've been to most of, especially in Nepal. Also, I've been to most parts of Nepal already, and I've been to some parts of India as well, and Thailand also. Thailand. Yeah. Would you like to go Europe one day? Probably, yeah. I think we're also planning to do that very soon. Okay, so if you ever come to Poland, then Sure. visit Sandomierz. Sure, sure. I'll text you. Okay, so this is the postcard from my town, from Sandomierz, for you. Okay, I hope you visit one day. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.